Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj poradnik, jak zrobić robótkę bez łańcuszka. Przygotowałam tutaj dla Was 3 próbki. Ja trochę je przybliżę i powiem, o co tu chodzi. Mamy próbkę kontrolną i to jest próbka z łańcuszkiem takim standardowym, czyli wiecie, robimy łańcuszek i na nim obrabiamy półsłupki, czyli to, czego większość z nas raczej nie lubi. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 2 sposoby, jak zrobić robótkę bez łańcuszka. Tutaj będzie robótka i to będzie budowany od razu łańcuszek z półsłupkiem. Zaraz wszystko oczywiście wyjaśnię. To jest ciekawa technika, która pozwala na budowanie tak długiego początku, jaki chcemy. Bez problemu od razu nam się tworzą jakby 2 rzędy, więc zobaczycie, że to jest bardzo fajna technika. A druga to znany już pewnie łańcuszek taki podwójny, czyli tworzymy podwójny łańcuszek, dzięki temu na tym podwójnym łańcuszku od razu powstają nam takie fajne oczka, tak jakby pod spodem był rząd na przykład półsłupków, a dzięki temu przerabianie go jest dużo przyjemniejsze niż takie, wiecie, standardowy łańcuszek. Zaczniemy jednak od tego ciekawego, czyli będziemy przerabiać od razu, zobaczcie, jak to jest tutaj wąsko, jakie to jest malutkie, ale widać, że są normalnie półsłupki i jakaś tajemnicza nitka pod spodem. Więc zaczynamy pierwszy sposób na robótkę bez łańcuszka. Ok, odkładam sobie próbeczkę i teraz bierzemy i tworzymy sobie pierwsze oczko jakby takie zwykłe, czyli normalnie tak jakbyśmy chcieli zacząć łańcuszek. Hop, troszkę zmniejszam, wkładam szydełko, ja tutaj to wezmę, żeby nie ściągała mi się ostrość i teraz tak, robimy 2 oczka zwykłego łańcuszka i na tym zwykła część się kończy. Zaczynamy sobie pierwszy półsłupek w drugim oczku, tak, czyli to jest 0, to jest 1, to jest 2. Normalnie robimy tutaj półsłupek. I teraz uwaga. Tą nitkę przekładamy sobie do tyłu, czyli tak, żeby ona nie wisiała nam tutaj. Ja ją odegnę i będę trzymała ją z tej strony, tak, żeby tutaj powstała nam taka gładka część. Wbijamy się w to samo oczko, w którym był ten półsłupek. I teraz tak. Narzut wyciągam. Narzut, uwaga, tylko przez jedno, zobaczcie, tak jakbym robiła oczko łańcuszka i teraz dopiero narzut i przez 2. I dzięki temu powstało mi oczko i półsłupek. I teraz patrzymy sobie na tą dolną nitkę, znowu się w nią wbijamy, narzut, wyciągam, narzut, oczko łańcuszka, tak jakbym robiła, mam 2 nitki, narzut przez 2. I zobaczcie, tworzy nam się łańcuszek z półsłupkami. I znowu wbijam się w tą dolną nitkę, narzut wyciągam, narzut przeciągam tylko przez jedno, tak jakby oczko łańcuszka i dopiero teraz narzut i przez 2. Rośnie? No rośnie od razu cały rząd. Powtarzam to dalej, czyli znowu narzut. Pamiętam, żeby przeciągnąć najpierw tylko przez jedno i teraz dopiero jakby półsłupek. I znowu. Oczywiście z słupkami da się zrobić dokładnie tak samo. Hop, hop. Ok, no to teraz gdybym chciała zrobić słupek. Robię narzut, wbijam się, narzut wyciągam i robię też ten jakby to oczko łańcuszka, czyli najpierw to przez jedno. I teraz normalnie już mogę słupek tworzyć, czyli narzut przez 2, narzut przez 2, hop. I znowu patrzę zawsze na tą dolną nitkę, wbijam się, słupek, wbijam się, narzut, wyciągam, narzut przez jedno i teraz dopiero słupek, narzut przez 2 i narzut przez 2. I zobaczcie, cały czas ta robótka rośnie
i wygląda, jakby była tworzona na łańcuszku. I właśnie o to tu chodzi, że nie musimy robić oddzielnie łańcuszka i półsłupka, czy słupka, czy też słupka nawijanego, bo to tak samo się da, tylko tworzy nam się od razu cały rząd. Idzie może ciut wolniej, ale pamiętajmy, że normalnie byśmy robili łańcuszek, a później na nim półsłupki, a teraz tworzymy od razu 2 w jednym i to jest tak cudowne właśnie. I znowu to samo, pamiętamy, zawsze ta nitka, jak sobie ułożymy w taki sposób, to jest zawsze ta nitka tutaj. Zawsze wbijam się, teraz zrobię sobie normalnie półsłupek znowu. Wyciągam tylko z tej nitki, narzut wyciągam tylko przez jedno, to jest zawsze ten ruch. Najpierw wyciągamy przez jedno oczko, dopiero później tworzymy, czy to jest półsłupek, czy półsłupek nawijany, czy słupek. I teraz dopiero narzut i przez 2. Bo gdy nie zrobię tego pierwszego, zobaczcie, tu mam stworzony ten, wygląda jak półsłupek na łańcuszku, powiedzmy, że zrobię i zapomnę, czyli robię tak i normalnie robię tak. I co się zdarzyło? Wygląda, jakbym zrobiła dodawanie, czyli mam 2 półsłupki w jednym oczku, a chciałam, żeby było oczko i dopiero. Więc hop, pruję to i znowu wbijam się, narzut wyciągam tylko przez to, narzut wyciągam przez oczko, jedno i dopiero teraz tworzę półsłupek. Hop, widzicie? Teraz jest to takie garbate, bo mam tutaj 2 słupki po drodze, ale wygląda to ciekawie, bardzo ułatwia pracę, później normalnie bierzemy oczko, odwracamy i już mamy cały ten rząd. Tak jak właśnie na tej próbce widać, ten pierwszy rząd jest po prostu troszkę bardziej zwarty. Mniej go widać w porównaniu do naszej kontrolnej robótki, gdzie ewidentnie widać oddzielnie łańcuszek i oddzielnie półsłupki. Tak tutaj te półsłupki od razu są takie wbite, takie sklejone bardziej z tym łańcuszkiem, właśnie dlatego, że robimy 2 w jednym. Mam nadzieję, że ten sposób Wam się podoba, jest bardzo wygodny, bo można też tworzyć to bardzo, bardzo długie. Tą samą technikę można tworzyć w momencie, kiedy, zobaczcie, powiedzmy, że tutaj, no tutaj mam mało do pokazania, ale tą samą technikę można tworzyć w momencie, kiedy chcemy dorobić oczka, ale zabrakło nam narzędzie tutaj oczek. I tak samo ja sobie tutaj spróbuję to ostatnie oczko ścisłe. Tak samo zaczynamy budować w powietrzu te kolejne półsłupki, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli kończy mi się rząd, wbijam się normalnie tutaj w to oczko, hop, robię narzut, wyciągam tylko przez to, robię narzut i półsłupek tworzę. I znowu wbijam się, hop, w taki sposób, wychodzę, ja tutaj nie mam nitek, dlatego ciężko mi jest to pokazać, ale ten rząd zacznie się tworzyć, zobaczcie, poza tym, gdzie było koniec. Widać, że ten półsłupek już jest na oczku, które dodatkowo dorobiłam i w taki sposób można tworzyć przedłużanie rzędów. Mam nadzieję, że to jest w miarę tutaj zrozumiałe, a my przechodzimy do półsłupka, który będzie budowany na podwójnym łańcuszku. Ok, no to teraz ten podwójny łańcuszek. Przy podwójnym łańcuszku jest taka różnica na samym początku, że po pierwsze nie zaczynamy od brzegu, czyli musimy zostawić sobie nitkę. Ile tej nitki? No i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zazwyczaj jest to gdzieś tyle albo trochę więcej niż chcemy, aby miał długości ten nasz podwójny łańcuszek. Ja tutaj będę robiła 10 oczek, więc myślę, że tyle odłożonej nitki, czyli no ile to jest? Tyle, trochę więcej niż nasza próbka. Nasza próbka to jest to, więc zobaczcie, biorę raz, 2, 3 razy tyle, ile mam tutaj na próbce. Ja wiem, że to jest ciężkie do obliczenia, ale tutaj lepiej zostawić za dużo niż za mało, bo możecie sobie na początku parę razy sprawdzić, ile Wam zejdzie tej włóczki i wtedy też z czasem będziecie wiedzieć, jak długą tą nitkę zostawić, więc tutaj jest trochę metoda prób i błędów i zobaczcie, zostawiam, robię teraz oczko łańcuszka, hop, wkładam szydełko. I po co ta nitka? Ponieważ ta nitka będzie brała tutaj udział teraz w budowaniu tego podwójnego łańcuszka. Tutaj mamy nitkę roboczą, a to jest nasza nitka dodatkowa, czyli zobaczcie, tą nitkę zarzucam od przodu do tyłu, nie za ciasno,
a nitkę roboczą od tyłu do przodu i przeciągam przez 2. I znowu do tyłu i do przodu, tak? Zawsze ta sama nitka, zawsze luźna nitka, którą zostawiliśmy, idzie do tyłu, a zawsze nitka robocza idzie od tyłu do przodu. I mam już 3. 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, 8, 9 oraz 10. Hop. Co jest ważne? Nie możemy tutaj ściskać tych oczek. Jeżeli one powstaną za ciasne, czyli będziemy tutaj sobie tak ciaśniutko robić i przeciągać, to te oczka powstaną też ciasne i będzie nam ciężko później przerobić. Jeżeli robimy z jednej strony, no to jeszcze w miarę to nam ujdzie, ale jeżeli będziemy chcieli ten łańcuszek obrobić z 2 stron i zacząć przestrzenną robótkę, no to tutaj ważne, aby te oczka były dość luźne, żebyśmy nie musieli walczyć z tymi oczkami, tak? Ja sobie to ostatnio spróbuję. Ta nitka sobie zostaje, a to, co było wcześniej na szydełku, robimy oczko dodatkowe, zwykłe już, to tak jakbyśmy byli już wyżej, prawda? I teraz te 10 oczek, które tutaj stworzyliśmy, normalnie posłużą nam za przerabianie. I zobaczcie, gdyby tutaj to było za ciasne, jeszcze ciaśniejsze, to byłoby po prostu ciężko się wbić. Ja już czuję, że one mogłyby być luźniejsze, tak? Jednak tworzenie tego podwójnego łańcuszka, one są troszkę większe, ale przy robieniu trzeba bardzo uważać, żeby nie były po prostu za ciasne. Więc normalnie tutaj wbijam się i tworzę, hop. Tu już widać, że mogłam zrobić trochę luźniejsze. Zobaczcie, przerabianie jest podobne do tego, gdybyśmy już mieli wcześniej zrobione półsłupki, czy półsłupki nawijane, czy cokolwiek innego, bo mamy już przy przekładaniu szydełka podwójne oczko, tak? Już mamy, to wygląda jak już góra półsłupka czy innej formy, a nie tak jak w przypadku łańcuszka, że tu jest jedna nitka, więc po pierwsze lepiej się przerabia, po drugie łatwiej je znaleźć, bo od góry sobie patrzymy, mamy te łezki takie i wiemy, że musimy się wbić pod całe oczko. Hop, to nic po wbiciu tutaj, jak się wbijemy tu, to zobaczcie, nie dość, że tu są 2, to tu też są 2, tak? Czyli tak jakbyśmy mieli tutaj więcej nitek. No i taka jest prawda, bo jednak był jeden narzut, drugi narzut, przeciągnięcie. To jest też fajne właśnie do przerobienia dookoła, czyli jak przerobimy sobie ten łańcuszek do końca, hop, jeszcze tutaj 2 oczka mi zostały. I ostatnie jest tutaj też pięknie widoczne. To otwiera nam to drogę do przerabiania go dookoła, czyli zobaczcie, gdybyśmy chcieli iść w górę, no to oczko łańcuszka robimy i lecimy kolejny rząd, albo bez tego oczka łańcuszka, hop, odwracam sobie robótkę i zobaczcie, mogę przerobić bez problemu z drugiej strony, ponieważ tu też mam całe oczka, tak? Znowu widać w całości, dokładnie tak jak z tamtej strony, że mamy 2 nitki i możemy przerabiać i zacząć robótkę przestrzenną, tak? Czyli to są te robótki, gdzie nie ma magic ringa, a zaczynamy łańcuszkiem. I gdy nawet w schemacie jest zwykły łańcuszek, to warto zrobić łańcuszek podwójny, bo go jest dużo łatwiej przerobić, a po przerobieniu też jest taki bardziej zwarty. Nie robi takich dużych dziur jak przy zwykłym łańcuszku, więc tutaj bardzo go polecam. Estetyczny, przyjemny, dużo przyjemniejszy niż zwykły łańcuszek, więc myślę, że jest fajnie. Różnica oczywiście jest przy tym, jak będziemy robić w górę. W sensie, wiecie, różnica wizualna, bo poza tym nie ma różnic. W porównaniu, zobaczcie, próbeczka i przy próbeczce widać, że tu jest więcej tych nitek niż na naszym kontrolnym, zrobionym po prostu na zwykłym łańcuszku, tak? Tu widać, że jest łańcuszek, tu jest więcej tych nitek, ale to wygląda naprawdę ładnie. Więc pokazałam Wam dzisiaj, mam nadzieję, że będziecie korzystać też z tych dodatkowych 2. Jeżeli lubicie przerabiać łańcuszek, no problemo. Przerabiajcie łańcuszek, czasem
wiadomo, że ten zwykły łańcuszek jest bardzo potrzebny, ale jeżeli będzie możliwość, to robimy albo od razu półsłupki na łańcuszku z łańcuszkiem, wiecie, combo 2 w 1, albo robimy sobie podwójny łańcuszek. No tu trzeba jednak dodatkowo przerobić znowu ten rząd, bo podwójny łańcuszek nie tworzy się od razu z półsłupkami, ale przerabianie w porównaniu do zwykłego łańcuszka jest dużo przyjemniejsze, bo te oczka się nie rozciągają, są bardziej zwarte i wyglądają bardziej estetycznie. Dajcie koniecznie znać, który sposób podoba Wam się najbardziej. Jeżeli zwykły łańcuszek, napiszcie, że zwykły łańcuszek, jeżeli podwójny łańcuszek, to podwójny łańcuszek, a jeżeli tutaj półsłupki z łańcuszkiem, od razu takie combo, to możecie napisać, że to combo jest dla Was najlepsze. A na ten moment będę wdzięczna oczywiście za łapkę w górę, subskrypcję, tak jest, kto tu ogląda i nie subskrybuje, przyznać się, i dodatkowo dzwoneczek, żeby właśnie YouTubek mógł Wam podpowiedzieć, że coś tutaj na tym kanale się pojawiło, czy to jest post, czy to jest filmik, poradnik, tutorial, short, cokolwiek. Dodatkowo przypominam o takim słodkim serduszku, który jest na dole, to jest takie dodatkowe wsparcie. Jeżeli jesteście ciekawi, to klikajcie, czytajcie, tam wszystko jest napisane. A na ten moment oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji, tak jak mówiłam, dajcie znać, który sposób jest dla Was najlepszy, a social media oczywiście czekają. Instagram, Facebook, TikTok, tam też jestem. Tam też odpowiadam na Wasze pytania, jeżeli macie. I co? Na ten moment do następnego. Pa!